Witam wszystkich na moim kanale YouTube, jestem Grzegorz Gruca, a w tym filmiku pokażę Wam, jak montowałem kabinę prysznicową podczas remontu. Podczas remontu miałem już zakupiony brodzik i miałem zakupioną kabinę. Podczas wyboru kabiny prysznicowej zwracałem uwagę na to, żeby ta kabina nie miała zbyt wielu zakamarków. Chodzi o to, że w każdym zakamarku zbierze się woda, nie będzie ona miała możliwości szybkiego odparowania i po pewnym czasie zrobi się czarno od grzyba w takich zakamarkach. Dlatego podczas wyboru w ogóle nie patrzyłem na kabiny z przesuwnymi drzwiami. Dodatkowo zwracałem też uwagę, czy ta kabina ma takie proste płaszczyzny. Na prostej płaszczyźnie ściągaczką do wody można szybko i przyjemnie ściągnąć wodę. Jeżeli na szybach nie będzie wody, no to w pomieszczeniu będzie mniej wilgoci. Zwracałem też uwagę na coś takiego, żeby góra była całkowicie otwarta, ponieważ będzie deszczownica i najlepiej jakby wszystkie elementy, które usztywniają kabinę i mocują ją do ściany, były nad elementami szklanymi. Zwracałem też na grubości szyb. Szyby drzwi miały grubość 6 mm, a ścianki grubość 8 mm. Po rozpakowaniu kabiny prysznicowej okazało się, że drzwi razem z tą mniejszą ścianką są już połączone zawiasami, czyli nie trzeba będzie już tego montować. Dodatkowo dokładnie przestudiowałem instrukcję obsługi, dlatego zawsze stosuj się do instrukcji obsługi, która została dostarczona do Twojej kabiny prysznicowej. Wykonałem kilkukrotnie pomiary, tak żeby podczas wiercenia nie zrobić jakiegoś błędu, ponieważ taki błąd może sporo kosztować. Na samym początku zacząłem montować listwy montażowe, które są przy ścianie. Ustawiłem odległość, na której będą te listwy montowane od ściany bocznej. Żeby mieć pewność, że ta listwa będzie w pionie, użyłem lasera podczas zaznaczania otworów do wiercenia. Zanim zacząłem wiercić, dokładnie przeanalizowałem, czy przypadkiem w ścianach nie ma jakichś rur albo innej instalacji, którą mógłbym uszkodzić podczas wiercenia. Do wykonania otworu użyłem wkrętarki z koronką diamentową, którą chłodziłem wodą. Po przewierceniu się przez tą część płytki, następną część wierciłem już wiertłem do betonu, nie używając udaru. Otwory po wierceniu przeczyściłem, przedmuchałem, tak żeby nie było w środku pyłu i do otworów wszczyknąłem silikon. Chodzi o to, żeby uszczelnić tą całą powierzchnię, tak żeby woda przez ten otwór nie dostawała się do ściany. Na krawędź listwy montażowej nałożyłem silikon, który uszczelni miejsce między listwą a ścianą. Nałożyłem więcej tego silikonu, chodzi o to, żeby podczas dokręcania tej listwy do ściany ten silikon wypłynął na boki. Wtedy mam pewność, że cała długość tej listwy jest uszczelniona. Szczególnie trzeba zwrócić uwagę na miejsce w narożniku. Chodzi tu o to miejsce dolny narożnik przy listwie, ponieważ bardzo często widziałem właśnie przecieki w tym miejscu. Dlatego też tam nałożyłem silikonu i dokręciłem listwę. Nadmiar silikonu, ten który wypłynął, zebrałem na zero, tak żeby nie było żadnego silikonu i później już po zamontowaniu całej kabiny dodatkowo jeszcze z jednej i z drugiej strony zasilikonuję to miejsce. Na płytki położyłem kawałek płyty XPS. Chodzi o to, że jak przyniosę tą szybę i będę chciał ją odstawić na płytki, no to położę ją na tym miękkim materiale, co znacznie zmniejszy ryzyko, że uszkodzimy tą szybę czy uszkodzimy płytki. Dlatego warto jest właśnie mieć kawałek takiej płyty podczas montażu kabiny prysznicowej. Boczna szyba kabiny jest zamocowana z jednej strony w tej listwie, którą przykręciłem, a z drugiej strony jest osadzona na dole za pomocą takiego specjalnego uchwytu, który trzeba przykręcić do brodzika albo do płytek, jeśli nie macie brodzika. I tu w tym przypadku pojawił się problem, ponieważ producent brodzika zabrania wykonywania otworu w tym brodziku. Ja postanowiłem zaryzykować, nawierciłem otwór, do środka dałem dużo silikonu. Chodzi o to, żeby wypełnił tą powierzchnię między styropianem a ściankami brodzika i przykręciłem element montażowy. Taki sam element montażowy znajduje się na tej ścianie z drzwiami i trzyma on też dolną część tej krótszej szyby. Przed ustawieniem szyb względem siebie założyłem
założyłem wszystkie uszczelki, tak żeby one pasowały ze sobą podczas zamykania tych drzwi i wtedy dopiero przystąpiłem do przykręcania uchwytu górnego. Po ustawieniu tych szyb w odpowiednim miejscu przykręciłem element, który mocuje te szyby u góry, czyli jest to ta listwa nad drzwiami. Tutaj trzeba pamiętać, żeby nie dokręcać tą śrubą bezpośrednio w szybę, bo ona pęknie. Trzeba użyć specjalnej podkładki, przez którą ta śruba będzie przytrzymywać tą szybę. Do przenoszenia szyb też używam specjalnych takich przystawek, które znacznie ułatwiają montaż kabiny. Następnym krokiem było zamocowanie uchwytu do drzwi. Mocuje się go za pomocą specjalnych plastikowych podkładek i 2 śrub. Są to śruby specjalne, które mają taki występ, który posłuży do zamocowania tych części od wewnątrz kabiny. Do zamocowania takiej kabiny dobrze jest, żeby było przynajmniej 2 osoby. Szyby są dużych rozmiarów, dlatego podczas przenoszenia czy potem ustawiania już tej szyby na brodziku dobrze jest właśnie, żeby jedna osoba trzymała tą szybę, a druga ustawiała. Żeby unieruchomić szybę w profilu, który został przykręcony do ściany, używa się takiej specjalnej uszczelki, którą trzeba wepchnąć między szybę a bok listwy. Żeby woda nie wylewała się w miejscu, gdzie są drzwi, jest taki specjalny próg, który trzeba przykleić na silikonie. Po upewnieniu się, że po kilku otwarciach drzwi ta kabina jest zamocowana w dobrej pozycji, zasilikonowałem elementy od środka i od zewnątrz, tak żeby woda nie miała możliwości wydostania się na zewnątrz. Jeżeli woda będzie wydostawać się na zewnątrz, no to prędzej czy później pojawią się takie czarne nacieki w miejscu, gdzie ta woda wycieka. Dlatego trzeba tutaj dobrze przygotować te miejsca, odtłuścić je, tak żeby silikon dobrze przywarł do powierzchni. Silikonu przy listwie, przy ścianie użyłem w kolorze fugi, natomiast silikon między szybą a brodzikiem jest to kolor bezbarwny. Oba te silikony są antygrzybiczne, czyli po znacznie dłuższym czasie pojawi się grzyb dopiero na tym silikonie. Po nałożeniu silikonu spryskałem te miejsca wodą i nadmiar silikonu zebrałem taką specjalną gumową kostką. Zawias przesmarowałem i założyłem taką specjalną tulejkę ozdobną. Na zawiasy trzeba zamontować takie specjalne maskownice. W zawiasach są otwory, w które wcisnąłem takie specjalne wkładki, na których trzymają się maskownice. W tym filmie zobaczyliście mój pierwszy montaż kabiny prysznicowej. Napiszcie w komentarzu, czy zrobiłem to dobrze, czy źle i co mógłbym jeszcze poprawić, żeby to było jeszcze bardziej profesjonalnie wykonane. To tyle w tym filmiku. Zapraszam na inne moje filmy i do zasubskrybowania mojego kanału. Cześć!